Siemanko, zaczynamy czwarty i ostatni odcinek z Jemenu. Jeśli nie widzieli jeszcze trzech poprzednich, sprawdź, bo każdy jeden to jest kontynuacja poprzedniego. Śniadanie dostarczone do pokoju, pokażę wam co mi dali. Kawka, jajka, tu jest jakieś mięsko z sosem. To jest taka ich typowa potrawka tutaj w Jemenie, bardzo dobra. No i oczywiście naleśniki. Powiem wam tak, dzisiaj mieliśmy o 5 rano pobudkę. Mieliśmy jaj na wschód słońca. Miało być wszystko pięknie. Budzę się. Po pierwsze mam otwarte okno na oścież. Północy. Co chwilę się budziłem. Rano o 4 się obudziłem, bo z meczetu zaczął być. Ja mówię, kurde, gdzie ten meczet jest tak blisko, że tak głośno go słychać. No ale ja miałem na oścież otwarte okno. Wczoraj wieczorem sobie otworzyłem, żeby przewietrzyć i zapomniałem zamknąć. Typowe dla mnie. I rano wstaję, a tu taka ulewa, że po prostu szok. No, w ogóle 5 miała być pobudka, idę do nich, pukam im, żeby im powiedzieć, że pada. I mnie otwieram, nie wstali. Minęło 10 minut, oni budzą mnie. No i co? Powiedziałem, że pada, że nigdzie nie wstaję. Za godzinę pobudka. Ja mówię, po co oni mnie budzą? Przecież pada deszcz. A oni mi przynoszą czaj i takie pączki. Mogli mi dać tego później, tylko o 6 rano. No ale i tak przespałem do 8 i teraz śniadanko jem, czekam i się będziemy zbierać. Dzisiaj mamy jeszcze cały dzień zwiedzania, jutro jeszcze trochę. Ponieważ jutro mój samolot po południu. Lecę do Egiptu, wracam do Kairu, tam mam przesiadkę, lecę do Samarkandy w Uzbekistanie. No i lecę dalej. Powiem wam, że ten Jemen zobaczyłem dokładnie takiej, jak sobie wyobrażałem. Naprawdę. Nie wiem, czy kiedyś tu jeszcze wrócę. Myślę, że nie, bo myślę, że nie ma po co. Chyba, że zobaczyć tą drugą część, jak tam się skończy wojna domowa. Ale o tym też dzisiaj wam trochę opowiem, jak to tu wygląda. I powiem wam, jak wygląda bezpieczeństwo, jak się jest tutaj turystą. Bo były tutaj porwania turystów i tak dalej. Trochę wam się więcej o tym opowiem. Oglądajcie odcinek. Dobra, i ruszamy teraz na komisariat załatwić moje zezwolenie na powrót do Sany, czyli do miejscowości, skąd wylatujemy. Z policjantem, żeby odebrał dokumenty, bo wtedy bym nie mógł przejeżdżać przez checkpointy bez takiego zezwolenia. Pod tym względem powiem wam, że naprawdę jest to mocno tutaj pilnowane. No i sprawa wygląda tak. Poczytałem dużo też o porwaniach, do których tu kiedyś dochodziło. Już teraz od wielu lat nie doszło do żadnego. Ze względu na to pewnie też, że trzymają to teraz bardzo mocno. Ale jak otworzyłem Google, wpisałem właśnie porwania w Jemenie, powiem wam, że co chwilę jakieś, nawet 5 turystów z Polski kiedyś tutaj porwali. Było napisane, że raczej przetrzymywali w dobrych warunkach, wszystko było dobre, ponieważ oni po prostu ich porywali, bo chcieli wymieniać ich za więźniów, którzy byli przetrzymywani na przykład tu przez władzę. Ale od tego czasu dużo się zmieniło, dlatego też na każdym checkpoincie dokładnie sprawdzają moje dokumenty, moje zezwolenie na to, że mogę w ogóle tu przebywać. To, że jest potwierdzenie z policji, że mogę tu być. Dodatkowo wszystkie dokumenty w samochodzie, a dodatkowo jeszcze, jeśli mieliśmy eskortę na przykład, że jechała za nami policja, to jeszcze ich sprawdzali. Czy to czasem wiecie, żeby oni mieli dokładnie wszystko pokazane, że przy jakichś porwaniach albo przy czymś, żeby oni dokładnie wiedzieli, że do tego nie doszło. No, właśnie przejechaliśmy, ale powiem, że właśnie widać te opady, które były rano, bo w niektórych miejscach, gdzie jest odpływ słaby, to naprawdę mocne kałuże są. Idziemy też teraz właśnie na ten komisariat chyba, z tego co mi mówili. I naprawdę cieszę się w sumie, że już jutro wyjeżdżam. Już mam trochę dość tego śmietnika. Teraz przyjechał właśnie tutaj jeden z tych służbowych, nie będę mówił, odebrać po prostu pieniądze za to, żeby załatwić to pozwolenie, żebym pojechał dalej, żebym wrócił w sumie do miejsca, z którego przyjechałem.
No i na jednym sprawdzaniu nas checkpointie stoimy od 20 minut. Bo coś się nie zgadza. Wiecie, tu musi się zgadzać wszystko w dokumentach. Rejestracja samochodu, właściciel, wszyscy co są w środku i tak dalej, i tak dalej. Bez tego nie przejedziemy. I coś się tu właśnie nie zgadza. Cały czas wydzwaniają do tego właśnie szefa policji, żeby to załatwiać. Ale wiecie, policja, wojsko to jest co innego. I coś próbują cały czas załatwić, ale ciężko im to idzie. Cały czas tylko wydzwaniają, cały czas przyjdzie ktoś inny i tak się wymieniają. Wreszcie nas puścili i wjeżdżamy w piękne regiony. Teraz idziemy gdzieś na górę, zobaczcie jakiś piękny punkt widokowy. Patrzcie, między jakimi skałami trzeba przejechać. No i tam już morze. Dobrze to wygląda. O. Niezła miejscowa. Kolejny przystanek. Trzeba kupić kat. Przyjechaliśmy na taki lokalny targ, który jest niedaleko właśnie tego przejścia. W ogóle powiem wam tak, siedzieliśmy tam chyba z pół godziny, sprawdzali nasze dokumenty, wszystko i tak dalej, żeby przejechać 50 metrów dalej, zobaczyć skałę i pojechać i wrócić. Dobre to było. Z racji tego, że dzisiaj daleka trasa, no to chłopaki muszą zrobić zapotrzebowanie, kupić po reklamówce i wtedy się będzie lepiej jechało. O, patrzcie jakie mają osłony na siedzenia. Sprzedają. O, alejkum. Patrzcie jaki handel katem tutaj się odbywa. Każdy sprzedaje co ma swojego. Ile tego tu jest? Wow, wszędzie dookoła. Patrzcie, ten pan tu ma podobno najlepszy. Pokazuje ludziom, że jest świeżutki. Nie chce zejść z ceny, bo targują się, ale nie chce zejść. Mówi, że ma najlepszy i koniec. Kupił, ale niestety drogie, także nie jest zadowolony. No, w ogóle to muszę wam powiedzieć, że tutaj mango jest bardzo, bardzo dobre. I say it's very good. Thank you. Shukran. Jemańskie mango naprawdę, no. Mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę smaku porównywalny do tego, co w Tajlandii pijemy, co jest indyjskie mango. Taką pakę kupił tego, że będziemy wszyscy żyć całą powrotną drogę. A mamy 4 godziny, tak jak mówiłem. Albo nie mówiłem. Ale jedno ma takie drogie właśnie w ręce po tej stronie, a potem to drugie ma takie tańsze. Przychodzą żebrać kobiety. Straszna bieda tu jest, naprawdę bardzo dużo osób żebra. Wiecie, jak starsze kobiety żebrają to albo coś, to no dobra, no jeszcze tam wiecie, to jakoś się na to patrzę, ale tych dzieci to mi tak szkoda. Widać, że te dzieci takie biedne, brudne, wygłodzone, bo bieda tu jest naprawdę duża. Problem z głodem u dzieci też jest bardzo duży. No i ich to mi szkoda najbardziej. Każdego szkoda, oczywiście, no ale dzieci to wyjątkowo. Zaczynamy obiadek. No i mamy krótką przerwę. Kierowca musi zajarać, musi kokosa napić. Mam tu kar, dlatego tak wyraźnie mówię. Mamy 4 godziny, także jedziemy sobie po prostu i żyjemy. Wiecie, to działa jak kawa, po prostu. Także na plus wychodzi, bo tak to z kawą to tu ciężko. Jedyne jest tu jakaś Nescafe albo coś, chociaż są też kawiarnie, ale odkąd przyjechałem na razie widziałem tylko 2. I raz jedna była zamknięta. Zatrzymaliśmy się na miejscówce, gdzie można kupić kokoska i nie tylko.
po środku niczego, wszędzie dookoła tylko góry. Tak w ogóle przed chwilą dostałem wiadomość, że dostałem wizę do Turkmenistanu i bardzo mi to skomplikowało wszystko. Ze względu na to, że już mam kupione wszystkie bilety do Kazachstanu, trochę jest problem. Może dostać się do Turkmenistanu naprawdę dużo kosztuje. Muszę coś wymyślić teraz. Bo z jednej strony nie chciałbym, żeby mi przepadła wiza, bo ona jest ważna tylko 2 tygodnie. A z drugiej strony, żeby być tam 2 dni i wydać kupę pieniędzy, to też mi się nie widzi. Tym bardziej, że myślę, że jakoś Turkmenistan nie będzie się specjalnie oglądał. Wiecie, u mnie jednym z marzeń takich podróżniczych zawsze było zobaczyć wrota piekieł, które są właśnie w Turkmenistanie. I tak mi ciężko to teraz przełożyć, bo tak naprawdę teraz dostałem wizę. Nie wiem, co będzie kolejnym razem. Tam ogólnie jest ciężko dostać wizę. Także nie chcę zmarnować tej sytuacji, ale muszę to dobrze wymyślić. Sprawdzałem samoloty, żeby przylecieć do miejscowości, gdzie bym musiał przekroczyć granicę. $1000 kosztuje. Dodatkowo jest jeszcze inna opcja, że mógłbym polecieć tańszym samolotem, ale znowu później taksówką musiał z 3 godziny jechać. Też by to kosztowało, no pewnie dużo mniej, ale też by kosztowało dość dużo. I kolejna sprawa, nie wyrabiam się tyle w czasie. Powinienem być na granicy jakoś w sobotę, w niedzielę rano, albo w poniedziałek, albo w niedzielę wieczorem, jakoś tak. Ja muszę to dobrze wymyślić. Wjeżdżamy coraz wyżej. Widoki się coraz ładniejsze robią. W tym kraju jest tyle naprawdę pięknych miejsc. Takie piękne widoki. Jest tak zniszczony. Naprawdę taki piękny kraj, który nie dość, że ma tutaj złoża ropy, gaz ziemny. Jest krajem arabskim, który już od razu dookoła to, co otacza, same bogate kraje arabskie. Tak naprawdę. No tak, no. Oman w miarę bogaty. Arabia Saudyjska bardzo. Inne kraje arabskie, wszystkie praktycznie są bogate. Tylko nie tu. Dlaczego? Bo jest okradany przez rząd. Niestety tak jest. Wojna domowa, która trwa tutaj od 2014 roku. Już 10 lat. To sobie pomyślcie. Naprawdę lekko nie mają. Dobra, wjeżdżamy teraz w rejon, gdzie wysadziliśmy policjanta, który cały czas z nami jechał, a eskortuje nas 5 z bronią z przodu. Wiecie, to widać, że po prostu w niektórych rejonach działo się bardziej, w niektórych mniej. Tak wygląda. Bo nieraz naprawdę siedzi tylko jeden z nami, a nieraz to jedzie cały radiowo specjalnie wypełniony. Dobra, obiadek dla mnie, znaczy kolację, jaki obiadek? Kolację dla mnie robią, ale to jeszcze wam nie po wychodzeniu pokazywałem, jak tu wieczorem wygląda. To jest dyskoteka. To jest najlepsze, że jest basen, ale nikt z niego nie korzysta. Kompletnie. O, patrzcie. W ogóle jest zawiązane i kłódka jest. To jest to, jak człowiek sobie wyobraża hotel w Jemenie i co spotyka. No. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, ale tak jak wam mówię. Ja nawet widziałem jednego podróżnika. Ostatnio oglądałem, już jak tutaj byłem o 5 dzień, sam włączyłem jakieś tam z Jemenu vlogi i widziałem, że był we wszystkich tych samych miejscach po prostu co ja. Najpierw tu w hotelu, później pojechał do tego gościa z tym sklepem, co miał te starocie, później do gościa na targ i tak dalej. Normalnie jedno po drugim to samo. Ale wiecie, no tu jak są organizowane tury, no to tak są organizowane. No. I żebyście wiedzieli, tutaj nie da się przyjechać na własną rękę. Nie ma nawet takiej możliwości, żeby ktokolwiek was nawet do samolotu wpuścił do Jemenu, bo w ogóle jak chcecie kupić bilet do Jemenu, to też nie kupicie sami, tylko trzeba kupić tutaj przez biuro podróży. Ten kraj jest całkowicie zamknięty dla turystów. Jeśli chcecie przyjechać, musi to być organizowane przez kogoś tutaj. No, w ogóle jak mi dzisiaj powiedzieli,
że ja jutro muszę jechać 4 godziny wcześniej na lotnisko, bo tak tutaj jest, bo będzie dużo ludzi. Ja mówię, jak będzie dużo ludzi, jak tu lata na samolot dzienny? Jak może być dużo ludzi? No ale to się odekło. Pewnie mi się już nie chce ze mną siedzieć. Od tygodnia jesteśmy cały czas razem. Też pewnie mi się nie chce, no. Wcale mi to nie dziwi. Ty, najlepsze jest to. Kierowca mi mówi, Piotrek, sorry wielkie, że jechaliśmy 5 godzin, ale wczoraj spałem tylko 2 godziny i byłem niewyspany. Ja mówię, co? Jak on jechał tak, że ja myślałem, że ja zawału dostanę w końcu, bo tak wyprzedzał i tak dalej, no leciał na wariata tak, że mówię, o nie, chyba kat za mocno działa. Naprawdę, 3 razy taka sytuacja była, ja mówię, chłopie, zwolnij. A on jeszcze mi przeprasza, że tak długo jechaliśmy. Łazienka z wanną, nawet nie wiecie, jak marzę o tym, żeby w wannie poleżeć. Już zaraz odkręcam wodę. Idę leżeć. Pokoik. Bardzo fajne. Tutaj do posiedzenia. Łóżeczko. Kurde, wiecie, jeszcze wam powiem jedną rzecz. Wczoraj pojechaliśmy na kawę. I jeden taki z tych panów przewodników, który ze mną jest, on był niedawno, 8 miesięcy temu był w Paryżu, był w Holandii, w Amsterdamie. Bo gdzieś tam śpiewał w jakiejś chórze. I wczoraj byliśmy na kawie i on mi mówi tak, wiesz co, w Francji idziesz do hotelu i masz maszynę do kawy i jest ekspres. Ja nie wiedziałem zupełnie, o co mu chodzi, bo ja po prostu myślę, że to kurde za proste, co on mówi, ekspres to jest wszędzie. On mówi, normalnie w hotelu mieliśmy ekspres, że sam kawę robił. Ja mówię, no ale to w Europie to jest normalne, na każdej stacji benzynowej to jest w wielu hotelach i tak dalej. On mówi, tutaj my nie mamy takiego czegoś, tutaj nie ma ekspresów do kawy, w ogóle, nigdzie. I on po prostu jak to widział, a to jest starszy pan, on był tak zaskoczony, że w hotelu jest ekspres do kawy. No, ale to jest inny świat, naprawdę. No ja już spakowany. Musiałem trochę zmniejszyć mój plecak, ze względu na to, że jak polecę teraz do Kairu, później lecę do Abu Dhabi i później z Abu Dhabi mam przesiadkę do Samarkandy, lecę Wizarem. I już wiem, że będę miał kłopoty, na 100%. No ale cóż, spróbowałem go trochę zmniejszyć, jak nie zważą, to będzie dobrze. Idziemy teraz jeszcze na chwilę na miasto, zobaczyć coś, zostało mi jeszcze parę godzin, także poprosiłem ich, żebyśmy wykorzystali na maksa ten czas, że mógł wam jeszcze coś pokazać. W ogóle nie mówiłem wam jeszcze, jak tutaj wygląda. Wiecie, tutaj jest wszystkie eskorty policji i tak dalej. Wszystko naprawdę jest fajnie zaplanowane, wszystko jest dobrze zrobione i robią tak, żebyście się czuli bezpiecznie. I naprawdę przez cały ten okres, który tutaj byłem, czułem się bezpiecznie. I podkreślam, chciałbym, żebyście wiedzieli, jaka jest różnica między tym, że czułem się bezpiecznie, a jest bezpiecznie. Bo bezpiecznie nie jest. Skoro oni mi cały czas zapewniają policję, ochronę, wiecie, ludzi z karabinami i tak dalej, to jest niebezpiecznie. I to trzeba wiedzieć, ale ja czułem się z nimi bezpiecznie. Bo parę osób może mi mówić, że może mi zarzucać to, że ja mówię, że tu jest bezpiecznie. Nie, tu nie jest. Jeśli by tu było bezpiecznie, to by nie trzeba było mieć ochrony i tych wszystkich środków, które tutaj robią, żebym po prostu czuł się dobrze. Także takie małe wyjaśnienie. Dzisiaj jest piątek, czyli święty dzień. Rzeczy pozamykanych. Właśnie tutaj, jak przyjechaliśmy, niestety mamy zamknięte. W ogóle bardzo ważną rzeczą jest też, żebym wspomniał tutaj o Huti, czyli zbrojno-politycznej organizacji, która tutaj jest, która zajmuje teraz właśnie Sanę, czyli stolicę, w sumie już od wielu lat, ponieważ w 2014 roku rozpoczęła się tu wojna domowa przeciwko suitom i szyitom, między nimi tak naprawdę, między władzą. O, ale piękne to. Zaraz wam troszkę więcej o tym opowiem. Niestety widzicie, brama zamknięta, no ale chociaż tyle można pokazać. Dobra, można iść dalej. Okej, let's go. No i musicie wiedzieć o tym, że na początku to ta organizacja była bardziej pokojowa, ale po tym jak tutejszy przywódca, tutejsza władza poparła najazd Amerykanów na Irak w 2004 roku, no to wtedy zaczęły się kłopoty. Oni tutaj bardzo popierali właśnie Irak, ponieważ mieli tam bliskie kontakty. Chodziło o Huti,
mieli kontakty i bardzo byli źli, że ich władza poparła najechanie właśnie przez Amerykanów. No i od tego czasu jest naprawdę źle. I jeszcze jedna ważną rzeczą musicie wiedzieć o tym. Właśnie dlatego tam do Stanów nie można wjechać, ponieważ oni tam trzymają, tam cały czas jest wojna domowa. Tam jest naprawdę bardzo źle. Oni zajmują całą tą zachodnio-północną część Jemenu. I dlatego też ci ludzie tutaj się chcą od tego odcinać. Oni nie chcą tego. Im się nie podoba to, co się dzieje w kraju. Nie podoba się, że oni tam przejęli tą władzę. No i to naprawdę to jest bardzo, bardzo zła sytuacja, ponieważ wszystko stoi w miejscu. Kraj nie może się rozwijać. Ludzie boją się tutaj inwestować pieniądze, ponieważ nie ma po co. Niestety tak to wygląda. Niestety tak to wygląda. Dodatkowo ludzie znają piratów z Somalii. Każdy jak sobie pomyśli o piratach, którzy tutaj, wiecie, rabowali statki i tak dalej, na Morzu Czerwonym i tak dalej, to każdy myśli o Somalii. A teraz to właśnie też dzieje się tutaj, że Huti atakują statki, że to oni są piratami też. No, dużo więcej by można było gadać też, ale niestety dużo, bo się boję, że mi zblokują to później. No ale jeszcze coś tam później wam powiem, może tylko muszę ułożyć to jakoś dobrze słowa, żeby przypadkiem algorytm nie wyłapał mi tego. Patrzcie, jak widać, że jest piątek, to w ogóle nie ma ludzi. Jak tutaj byliśmy ostatnio, to tu było tyle osób, że tu się nie dało przejść przez ulicę. A dzisiaj nic. Szybko chciałem sobie przyjechać, właśnie zrobić zdjęcie tego muzeum. Muszę dziś dobrze stanąć. Też jest oczywiście zamknięte. No obok widać minaret, czyli meczet tam jest. Dzisiaj właśnie tutaj jest, w Jemenie mają takie coś, że jest mega, wiecie, wszystko jest praktycznie pozamykane, możecie kupić jakieś tam owoce i tak dalej, ponieważ oni o 12 na przykład spotykają się w meczecie, biorą takie rzeczy, rozmawiają właśnie o islamie, o proroku Mohamedzie, i oczywiście faceci sami. Kobiety, tylko z kobietami mogą, faceci z facetami, żebyście wiedzieli o tym. Tak jak wam wcześniej mówiłem, nie można tutaj mieszać. No i taki czas, wiecie, typowo religii. Też usłyszałem teraz fajną taką ciekawostkę, że normalnie się modlą 5 razy dziennie, ale jak my na przykład tak podróżujemy, jak wiecie, całe dnie byliśmy w trasie, no to można było to ograniczyć na przykład do 2 albo 3 razy i też jest ok. Powiem wam, że tak się mną tu dobrze zajmowali. Nie było czasu się nudzić, nawet czasem potrzebowałem przerwy, żeby sobie zrobić swoje rzeczy. Jedzenie przepyszne. Doznałem takiego lokalnego życia, totalnie. Boss. Doznałem takiego lokalnego życia, poznałem, wiecie, jedliśmy rękami, wiecie, wszyscy razem, w normalnych takich lokalnych restauracjach, bez jakiegoś wymyślania, nie wiadomo, jakichś miejsc. Także to było świetne, bardzo, bardzo świetne. No bo ja wiem, że wielu z was na przykład powie, że to jest okropne, jak można jeść wszyscy z tego samego talerza, wszyscy rękami i tak dalej, i tak dalej. No można, normalnie można. A jedzenie było naprawdę smaczne. Jeszcze przyjechaliśmy zobaczyć teraz stadion, który tutaj budują. Może nas stanie nie wywołali, może się uda wejść. Maybe you go first. Wow, ogromny stadion, naprawdę. Stadion piękny i podobno już jest w użyciu, tylko się zastanawiam, kto tu na nim gra. Raczej drużyny nie przylatują do Jemenu, żeby grać. Tutaj w samym Jemenie, wiecie, tu też jest tak podzielone to trochę, że raczej ci, gdzie tam jest teraz wojna domowa, to pewnie tu nie przyjeżdżają, bo pewnie tam nie ma rozgrywek. Ciekawe, jak to wygląda. No, jestem już na lotnisku. Chłopaki mnie odwieźli. Jeszcze ostatnie zdjęcie musimy zrobić.
No, pożegnałem się z chłopakami. Bardzo mili ludzie, naprawdę. Super czas. Na lotnisko odprawa poszła bardzo sprawnie, także wszystko super. Każdy z uśmiechem na ustach. Ludzie naprawdę zadowoleni, że widzą tutaj obcokrajowca jakiegoś. Najgorsze jest to, że policzyłem, zobaczyłem ile mam miejsca w paszporcie i obawiam się, że jeśli pojadę do Turkmenistanu, a muszę tam pojechać, jeśli się uda, bo drugi raz wizy mogę nie dostać już, to będę miał ciężko później z wizą albo do Kazachstanu, albo do Tadżykistanu. Jeśli się uda wszystko, to petarda po prostu, ale paszport będzie już wypełniony na 111%. Także trzymajcie kciuki, że mi się to udało. Bo jeszcze muszę później wrócić do Tajlandii. A bilety już mam kupione wszystkie. I to jest problem. A, jeśli ktoś by chciał powiedzieć, że przecież że są to takie strony, w których się nie wbija wizy, to może tam mi się uda. Te strony też już mam pełne. I patrzcie, nagle wchodzą faceci, a kobiety muszą osobno czekać. Jedyny samolot na lotnisku. Dobra, jeszcze jest ten, ale widzę, że nie działa. Rozbawiło mnie wczoraj bardzo, jak mi powiedzieli, że muszę być 4 godziny wcześniej, bo tutaj duże kolejki są. Kolejek na lotnisku nie było żadnych. I to naprawdę na palcach jednej ręki możecie policzyć, ile samolotów w tygodniu odlatuje. Ale dla kogoś, kto nie lata, no to może to są duże kolejki. Siedzenie 5F. No i zawsze sobie mogę zajarać, jakbym chciał. No i koniec mojej przygody w Jemenie. Muszę wam to pokazać, bo nigdy nie dostałem tak okropnego jedzenia w samolocie. Jeszcze tu. Co to w ogóle ma być? Jakaś skóra, kości tu. No i moi drodzy widzowie, tutaj na lotnisku w Kairze zaczynałem i tutaj kończę tą serię z Jemenu. Bez sensu, że trochę w Egipcie zaczynałem, ale tak, stąd wylatywałem, stąd najłatwiej dotrzeć właśnie do Jemenu. Podróż tam na pewno była ciekawa, nie ma co ukrywać, ale też zobaczyłem coś, czego wcześniej nie widziałem. Dzisiaj też mi ktoś o tym napisał, że co jadę do jakiegoś kraju, to jest większe śmietnisko. No po prostu tak jest. Uwierzcie mi, że takiego czegoś jak widziałem w Jemenie nie widziałem nigdzie indziej i przy Jemenie Indie są czyste. Ktoś mi też dzisiaj napisał, dlaczego pokazuję tylko te złe rzeczy, a nie ładne. Przecież ładne też pokazywałem, ale tych brzydkich jest dużo więcej, ponieważ tam nie było metra, gdzie nie było śmieci. Dzisiaj widziałem to dokładnie na własne oczy, jak tam się wyrzuca śmieci. Siedzimy na lotnisku, gościu odpakowuje słomkę, folia na ziemię. Z samochodu, dzisiaj jedziemy ulicą, z samochodu leciały całe sterty na chodnik, po prostu śmieci przy drodze, totalnie przy drodze. Jest to naprawdę kraj, który ma wiele problemów, jest kraj ogarnięty wojną domową i powiem wam, że poznałem tam wielu fajnych ludzi i bardzo im współczuję, naprawdę bardzo im współczuję. No ale tak, jest jak jest, świat jest taki jaki jest, nie jest tylko kolorowy, ale jest też czarno-biały. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć. Tak jak mówiłem, jedyna moja kolejna podróż do Jemenu to będzie Sokotra. No, cieszę się, że tam byłem. A wam, jeśli się podobały te odcinki, to zostawcie subskrypcję. Zapraszam was serdecznie też oczywiście do Extreme Hobby, podróże wojownika, zakup jakiejś koszulki lub czegokolwiek. Białka wojownika DZD. Oczywiście dziękuję też Odkryję Auto. To są 3 firmy, które są ze mną cały czas. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.